Dziś, moi drodzy, pomówimy sobie o kolejnym szwedzkim death metalowym gigancie prosto ze Sztokholmu. Tym zespołem, jak już się pewnie domyślacie, jest Unleashed. Unleashed powstało w roku 1989 z inicjatywy wokalisto-basisty Johnnego Hedlunda, byłego członka formacji Nihilist, po jego odejściu przechrzczonej na Entombed, którą opuścił z powodu rozwijających się różnic między nim a resztą składu. Wtedy to, kiedy reszta chłopaków z Nihilist zaczęła działać pod nazwą Entombed, to Johnny założył Unleashed. Drugim członkiem zespołu, który gra praktycznie od samego początku, jest perkusista Anders Schulz. Unleashed może nie stało się aż tak znane jak Entombed, tym niemniej ugruntowali sobie wysoką pozycję na światowej scenie death metalu. To, co ich wyróżnia na tle różnych innych zespołów z tego gatunku, to to, że w ich tekstach nie ma tematyki dotyczącej gore, śmierci czy zabijania, a zamiast tego wikingowie, mitologia nordycka czy antyreligia. Pojawiają się także nawiązania do twórczości Tolkiena. Unleashed wydał łącznie 14 studyjnych albumów, więc nie przedłużając, lecimy. Pierwszy album ukazał się wyjątkowo szybko, bo już w 1991. Nakładem Century Media Records został wydany wtedy album Where No Life Dwells. Ten album można powiedzieć, że jest taką trochę kwintesencją szwedzkiego death metalu, choć w paru kwestiach różni się od tego, co tworzyły takie kapele jak Dismember, powiedzmy. Pierwszą różnicą jest oczywiście studio i tak jak inne kapele nagrywały w Sunlight, tak Unleashed nagrał ten album w Woodhouse Studio w Hagen w Niemczech, we współpracy z Waldemarem Sorychtą. Kolejną różnicą jest brzmienie gitar, które wciąż jest mocne i miażdżące, to jednak ciut inne niż na nagraniach kolegów ze stolicy. Co do niego, to Johnny wspomniał o tym w wywiadzie dla Voices from the Dark Side, mówiąc: Odeszliśmy od tego celowo, dzięki czemu nie podjęlibyśmy ryzyka brzmienia tak samo. Choć nic nie ma złego w ich brzmieniu gitar, nawet bardzo mi się podoba. I cóż, wciąż uważam, że Unleashed miało i ma typowe szwedzkie brzmienie. Choć w tej kwestii Unleashed się różniło troszeczkę od reszty tej sceny, to jednak moim zdaniem źle na tym nie wyszli. Uważam, że Where No Life Dwells świetnie brzmi i mimo upływu lat wciąż daje porządnego kopa. Jeśli chodzi o samą muzykę, to Unleashed na tym albumie gra potężnie, agresywnie i wyjątkowo szybko. W ich muzyce, tak jak i na innych płytach sztokholmskich zespołów, powszechne są dość d-beaty perkusyjne. Plus ta płyta, podobnie jak i inne, ma dość punkową werwę i moc. Wszystko to się razem klei idealnie. Płyta jest bardzo spójna i doskonale brzmi i mimo iż ma już ponad 30 lat, to wciąż miażdży swoimi riffami i brzmieniem. Anders Schulz w wywiadzie dla Metal Center wspomniał ten album następująco. Niekoniecznie był to nasz najlepszy album, myślę, że niektóre zrobiliśmy lepiej pod względem muzycznym, ale ponieważ jest to pierwszy album, od którego zaczęła się ta cała bestia, którą stał się Unleashed, ma on dla mnie wyjątkowe znaczenie. Nic absolutnie tej płycie moim zdaniem nie brakuje. Znajduje się na tym wydawnictwie także genialny numer Before the Creation of Time, do którego nakręcono pierwsze historie zespołu Teledysk. Po prostu doskonałość. Ten album to moim zdaniem totalne mistrzostwo, jeśli idzie o death metal i uważam, że jest to jedna z najlepszych płyt Unleashed, którą gorąco polecam fanom death metalu i nie tylko. Już zaledwie rok później panowie wydają swój drugi studyjny krążek zatytułowany Shadows in the Deep. Wydawnictwo to zostało zadedykowane ku pamięci zmarłego rok wcześniej szwedzkiego wokalisty Pera Yngve Ochlina, znanego lepiej jako Death, który, jak wszyscy doskonale wiemy, był wokalistą formacji Mayhem, a wcześniej też Morbid, który to dnia 8 kwietnia 1991 popełnił samobójstwo w wieku 22 lat. Płyta ponownie nagrana została w niemieckim Woodhouse Studio we współpracy z Waldemarem Sorychtą. Sam album muzycznie oferuje nam dość podobną muzykę co debiut, choć Shadows in the Deep wydaje się być trochę bardziej agresywnym wydawnictwem miejscami. Jest to płyta przepełniona gniewem i agresją. Brzmienie moim zdaniem równie zajebiste co debiut, choć powiedziałbym, że produkcyjnie ciut lepszy niż Where No Life Dwells. Choć oba albumy tną niemiłosiernie. Ten album to totalne muzyczne zniszczenie. Momentami, słuchając tego albumu, za pierwszym razem miewałem pewne minimalne skojarzenia z płytą Beneath the Remains z Sepultury, choć absolutnie nie porównuję tych obu wydawnictw, ale i tak uważam, że ten album to death metalowa agresja i doskonałość. Zawiera on wszystko, czego bym oczekiwał po albumie z tego gatunku. Gitary tną nawet bardziej niż na jedynce, perkusja dalej potężnie napierdala, a Johnny wydziera się równie mocno co wcześniej. A numery na tym albumie to totalne killery, że o matko, zwłaszcza mój ulubiony numer Crush the Skull. Plus można też dodać, że wersja na CD tego albumu jest nieco dłuższa, bo zawiera jeden dodatkowy numer, jakim jest Countess Bathory, będący coverem zespołu Venom z albumu Black Metal. Także jeśli mam być całkowicie szczerym, to uważam, że Shadows in the Deep to najlepszy album Unleashed, który to jest płytą wręcz doskonałą jak na taką muzykę. Podobnie jak debiut, pozycja obowiązkowa dla fanów death metalu. Kolejny rok, kolejny album. 93 rok, wtedy to ukazuje się trzeci studyjny dorobek Szwedów zatytułowany Across the Open Sea. Ten album zmienia nieco teksty utworów i tak jak na wcześniejszych płytach bardziej dotyczyły tematów antyreligijnych i innych takich, tak tutaj od tej płyty tematem dominującym stają się wikingowie i nordycka mitologia. Choć znajdują się też pewne antyreligijne odniesienia.
Co do muzycznej zawartości, to Across the Open Sea jest albumem troszeczkę innym niż poprzednie dwa. Tym razem zamiast w niemieckim Woodhouse Studio, ten album został nagrany w sztokholmskim EMI Studios. Z tego powodu brzmienie tego albumu jest nieco inne, lecz tak jak na Unleashed przystało, agresywne i ciężkie. Można jednak odnieść wrażenie momentami, że może względem poprzednich dwóch ten album jest troszkę bardziej melodyjny, ale nie zatraca wcale tego, co jest w takiej muzyce najważniejsze. Kolejną zmianą tutaj zauważalną jest wykorzystanie akustycznej gitary, głównie w instrumentalnym tytułowym Across the Open Sea, lecz także w pewnych momentach w Captured. Za akustyczne gitary odpowiada tutaj Thomas Olsson, gitarzysta Unleashed. Choć na albumie jest dużo szybkich momentów, to są też liczne, wolniejsze chwile. Są numery zachowujące totalny balans między jednym a drugim. Doskonałym tego przykładem będzie wieńczący ten album utwór The General. Ciekawostką będzie fakt, że część tego tekstu to słowa George'a Pattona, amerykańskiego generała z czasów II wojny światowej. Wokal Johnego wciąż potężny, Anders Schulz zaś dalej mocno wali w beczki, a gitary dalej, jak to zwykle w death metalu, tną jak trzeba. Na tym albumie również zaczyna się utrwalać dość powszechny schemat w muzyce Unleashed, znany chyba każdemu, czyli zwrotka-refren. Może dzięki temu część z tych utworów łatwiej zapamiętać. Album ten zawiera także numer Breaking the Law, który to jest coverem hitu Judas Priest z płyty British Steel. Ktoś może powiedzieć, że to trochę nietypowe, że zespół death metalowy coveruje heavy metal, ale w tym przypadku muszę oddać, że cover jest bardzo dobry. Cały ten album to moim zdaniem kolejna świetna death metalowa płyta. To 37 minut porządnej muzycznej uczty. Podobnie jak poprzednie płyty, dla fanów takiego grania pozycja definitywnie godna polecenia. W tym samym roku panowie wydają swój pierwszy album koncertowy Live in Wina 93, nagrany, tak jak sam tytuł wskazuje, w Wiedniu. W 1995 zaś wychodzi czwarty, a zarazem dość kontrowersyjny album grupy Victory. Jest to na ten moment najkrótszy album zespołu, trwający zaledwie 34 minuty. Sporo osób mocno krytykuje ten album, m.in. za brzmienie i tutaj muszę przyznać, że brzmienie jest trochę wadą tego albumu, bo jak na moje gusta jest dość suche, zwłaszcza jak na Szwecję. Ale tak poza tym, to nie wiem w sumie o co jeszcze można by było się do tego albumu wszczepić. Nie wiem, bo dla mnie poza tym jednym mankamentem to jest to Unleashed w czystej postaci. To 34 minuty death metalowej uczty. 10 potężnych kompozycji ze znakomitymi riffami. Już riff na początku otwierającego płyty numeru Victims of War to totalny zabójca i jeden z najlepszych riffów Unleashed. Późniejsze numery wcale nie gorsze. Na pewno wymienić tu mogę jeden z moich ulubionych kawałków Unleashed zdecydowanie, czyli Precious Land. Powolny, ale za to niezwykle zajebisty. Z wolniejszych numerów mamy tutaj takie zajebiste Hell, The New Age. Poza tym to głównie mamy tutaj szybkie death metalowe sieki, ale bardzo skuteczne i zajebiste, jak wspomniane Victims of War, Scream Forth Aggression czy Revenge. Utwory na tym albumie utrwalają strukturę utworów Unleashed w postaci schematu zwrotka-refren-zwrotka, który jest powszechnie znanym schematem muzycznym dla wielu artystów i Victory to jak najbardziej utrwala. Ten album był także trudnym okresem dla Unleashed, nie tylko z racji na gorsze przyjęcie, co w dodatku w tym samym roku, kiedy ten album został wydany, to szwedzka gazeta Nordland przyczepiła się do zespołu, gdyż rzekomo Unleashed miał być zespołem nazistowskim. To był wówczas początek, bo Unleashed w przyszłości jeszcze nieraz będzie oskarżony o bycie zespołem skrajnie prawicowym, czemu przez lata Johnny Handlud stanowczo zaprzeczał. Wróćmy jednak do właściwego tematu. Dla mnie Victory to mimo wszystko zajebisty album i jedna z lepszych płyt Unleashed. Także wszystkim, którzy nie słyszeli tej płyty, bardzo polecam, a uwierzcie mi, nie pożałujecie. Po płycie Victory zachodzi jak na razie ostatnia zmiana w składzie zespołu, mianowicie rozstanie się z gitarzystą Fredrikiem Lindgrenem, którego zastąpił Fredrik Folkar. Rok później ukazuje się drugi album koncertowy Szwedów, Eastern Blood, Hail to Poland. Częściowo nagrany w trakcie występu Unleashed na Metalmanii w Katowicach w 95, a częściowo w trakcie występu w Kolonii w Niemczech w 92. Rok później wchodzi piąty i ponownie dość kontrowersyjny album, jakim jest płyta Warrior. Ten album można powiedzieć, że spotkał się z nawet gorszym przyjęciem niż poprzednia płyta i generalnie wydaje mi się, że jest jedną z bardziej pomijanych płyt Unleashed. Ja mam akurat nieco odmienne zdanie na ten temat. Na pewno moim zdaniem są tu rzeczy, które ten album robi lepiej niż nawet Victory. Przede wszystkim produkcja tego albumu jest lepsza, a na pewno brzmienie perkusji i ogólnie płyta wydaje się mieć mniej suche brzmienie. Dodatkowo, jak już wspomniałem, mamy tu nowego gitarzystę, Fredrika Folkara, który od tej pory gra z Unleashed i prócz grania na gitarze aktywnie bierze udział w pisaniu utworów. Na tym albumie wraz z Johnem napisał praktycznie całą muzykę. I muzyka na tym albumie moim zdaniem jest wyjątkowo dobra i nie wiem w sumie czemu aż tak niektórzy marudzą na ten album. Oczywiście też trzeba wspomnieć, iż album zawiera jeden z największych hitów Unleashed, czyli numer Death Metal Victory, dość często grany na żywo. Prócz tego album zawiera jeszcze parę innych killerów, w tym Born Deranged czy Media Horror. No i oczywiście wieńczący to wydawnictwo, czyli The End. Może i nie są to najbardziej skomplikowane numery na świecie, ale jednak brzmią zajebiście.
Uważam, że Warrior to podobnie jak Victory płyta znacznie lepsza niż ją malują. Może i nie jest to płyta aż tak dobra jak poprzednie, ale to wciąż bardzo dobry album Unleashed, więc moim zdaniem warto. Po Warrior nastała dłuższa przerwa wydawnicza trwająca 5 lat. W 2001 Szwedzi wrócili do studia i w 2002 światło dzienne ujrzała ich szósta płyta Hell's Unleashed. I tym albumem Szwedzi powrócili do tego co dobre. Muzyka na Hell's Unleashed to dość typowe jak na ten zespół death metal, z tym, że zawiera bardziej współczesne brzmienie i produkcję. Choć jak wspomniał sam Johnny Hedlund, ten album był troszeczkę pośpiesznie zrobiony. Na Hell's Unleashed trochę zabrakło dobrej produkcji, ale w każdym bądź razie było nas stać na coś lepszego. Pamiętam, że tamta sesja była robiona na hura. Wiesz, chcieliśmy jak najszybciej pokazać światu, że wróciliśmy i w tym całym pośpiechu emocje wzięły górę nad profesjonalizmem. Mimo to lubię ten album. Album mimo to ma wyjątkowo solidne i dopracowane brzmienie. Gitary brzmią odpowiednio mocno, perkusja też brzmi solidnie. Wokal Johnnego zaś jest tak samo mocny jak zwykle. Plus muszę przyznać, że Johnny śpiewa bardzo wyraźnie jak na growl. Pomijając sam fakt, iż dla wielu growl jest bardzo trudno do opanowania techniką śpiewu, to robienie tego w sposób wyraźny, by można było bez problemu rozróżniać słowa, też takie proste nie jest. Tu natomiast jestem w stanie bez problemu rozróżniać słowa. Płyta nie jest długa, bo trwa 43 minuty, a zawiera 14 utworów. Są to utwory krótkie, ale konkretne. Zwłaszcza druga połowa tej płyty to już w ogóle miazga. Szczególnie takie numery jak Triggerman czy Dissection Leftovers. Zaskakujący natomiast jest tutaj dla mnie tekst utworu Joy in the Sun, który według mnie przynajmniej jest wyjątkowo nietypowy jak na Unleashed. Nie mówię, że przez to album traci nic z tych rzeczy, ale jednak chciałem o tym wspomnieć, bo mnie to troszkę zaskoczyło. Kompozycyjnie tym razem głównie utwory pisał tutaj Fredrik Folkar. Nie są one jakoś przesadnie skomplikowane, ale i tak trzymają poziom jak na Unleashed przystało. Więc można powiedzieć, że Unleashed powróciło tak jak należy powracać po nieobecności. Powiedziałbym nawet, że tutaj tytuł się zgadza z tym co mamy na płycie i uważam, że Hell's Unleashed to świetny album, który zdecydowanie polecam fanom death metalu, a zwłaszcza szwedzkiego. Tym razem między albumami nie było aż tak długiej przerwy i już w 2004 wydany został 7. album Szwedów zatytułowany Sworn Allegiance. Znaczenie tytułu tej płyty Anders Schulz wytłumaczył jako swego rodzaju hołd ludziom, którzy to wspierali zespół przez lata. Sam album można powiedzieć, że jest płytą w pewnych kwestiach bardziej dopracowaną niż poprzednia. Brzmienie moim zdaniem tego wydawnictwa jest trochę lepsze niż Hell's Unleashed. Słychać, że tutaj panowie trochę bardziej przesiedzieli niż przy pracy nad poprzednikiem. O samej pracy nad tym albumem Anders Schulz w wywiadzie dla Rock Metal powiedział następująco. Trzeba przyznać, że tym razem sesja przebiegała naprawdę dobrze. Zero jakichkolwiek problemów. Wiadomo, musieliśmy się ostro przy wszystkim napracować, ale jesteśmy ogromnie zadowoleni z efektu końcowego. Wpływ na to miał na pewno brak jakiejkolwiek presji. Mieliśmy tyle czasu, ile zapragnęliśmy, byliśmy przecież we własnym studio. Wszystko było do naszej dyspozycji. To naprawdę świetny sposób pracy. Numery na tym albumie brzmią wyjątkowo solidnie. Absolutnie zero zarzutów. Tutaj pisanie muzyki ponownie głównie zajął się Fredrik Folkar, choć trochę tutaj także pisał Johnny, który był tu głównym autorem tekstów owych kompozycji. Plus Sworn Allegiance to pierwsze nagranie Unleashed nagrane w sztokholmskim Chrome Studios należącym do Fredrika Folkara, w którym od tej pory zespół będzie regularnie nagrywał swoje płyty. Brzmienie tego albumu, jak mówiłem, jest zdecydowanie na plus. Jest ono z jednej strony klarowne, ale też odpowiednio mocne, czyli innymi słowy takie jak na death metal przystało. Oprócz ciężkich riffów album jest także wzbogacony nawet o pewne partie solowe. Szczególnie warto zwrócić uwagę na solo w To Midgard. Moim zdaniem bardzo fajnie zagrane. Utwory przeważnie szybkie, choć tak jak to zwykle w Unleashed bywa, jest też miejsce na spowolnienie tempa, co jak zwykle w ich przypadku świetnie się sprawdza. Teksty w większości dość typowe jak na ten zespół, więc można powiedzieć, że u Szwedów wszystko praktycznie pozostaje w rodzinie. Kompozycje zdecydowanie na plus, chociażby Only the Dead, wspomniane tu Midgard, Long Live the Beast czy Helljoy. To świetny album i płyta zdecydowanie warta sprawdzenia dla fanów Unleashed i death metalu. Sworn Allegiance to był także ostatni album Unleashed nagrany dla wytwórni Century Media Records. Na kolejne kilka płyt panowie przenieśli się do Steamhammer, inaczej SPV GmbH. I nakładem tej wytwórni ukazał się 8. pełniak Szwedów, Midvinterblood. Tytuł albumu dosłownie może zostać przetłumaczony jako ofiara w przesilenie zimowe. Jest to nawiązanie do swego rodzaju poświęcenia dokonywanego w wierzeniach pogańskich dla bogów. Muzyka na Midvinterblood to typowe jak na Unleashed death metal. Przeważnie numery bardzo szybkie, właściwie od samego początku do samego końca. Album wita nas konkretnym strzałem w postaci numeru Blood of Lies. Późniejsze numery dalej rozpierdalają totalnie, chociażby We Must Join With Him. Zero litości, umilaczy i innych takich, tylko solidny wpierdol. Ale też panowie pokusili się o parę spowolnień. Tutaj numerem 1 w tej kwestii bez żadnych wątpliwości będzie tytułowe Midvinterblood. Krótko mówiąc, o kurwa! To jest moim zdaniem numer kompletny i jeden z najlepszych od Unleashed. Powolny dość,
ale główny riff dosłownie zabija. Choć i w takim The Witch, też nieco wolniejszym, jest totalna potęga. Kolejną rzeczą, którą trzeba będzie pochwalić, to produkcja. Album ten brzmi bardzo dobrze, jeśli chodzi o produkcję. Lepiej moim zdaniem od większości poprzednich płyt. To brzmienie jest moim zdaniem idealnie wysmakowane, zwłaszcza w wolnych momentach, w których najczęściej tną najbardziej. Na albumie znajduje się aż 15 kompozycji, ale za to bardzo krótkich. Tak naprawdę praktycznie żadna nie przekracza 4 minut. Utwory potężne, konkretne i rozpierdalające na maksa. Sam John Hedlund, lider Unleashed, był bardzo zadowolony z tego wydawnictwa, o czym wspomniał w wywiadzie dla Voices from the Dark Side. Zawiera najlepsze i najbardziej pamiętliwe utwory, które ten zespół kiedykolwiek stworzył. Ma energię koncertu na żywo i ma najlepszą produkcję, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. To jest takie proste. Nic więcej do dodania nie mam. To jest moim zdaniem znakomity album i według mnie obok Shadows in the Deep i Where No Life Dwells najlepszy album Unleashed. Regularność się utrzymuje 2 lata po Midwinter Blood wychodzi jego następca, wydany w 2008 Hammer Battalion. I tak naprawdę mogę powiedzieć o tym albumie, że jest tutaj tak naprawdę to, czego się można spodziewać po Unleashed. Muzyka wyjątkowo mocna, solidna, porządnie wyprodukowana. Ośmieliłbym się nawet stwierdzić, że momentami ten album brzmi lepiej od Midwinter Blood. Płyta rozpoczyna się porządnym hookiem w postaci The Greatest of All Lies, który porządnie chłoszcze jak na death metal przystało. Energia oczywiście też taka jak przystało w przypadku takich zespołów jak Unleashed. Numery bardzo zachowawcze jak na tą kapelę, zwłaszcza jeśli chodzi o kompozycję i struktury tekstów, to wiadomo jest jaki to zespół. Ale na tym albumie znajdują się potężne kawałki, chociażby This Day Belongs to Me powiedzmy, czy tytułowy Hammer Battalion. Na pochwałę zasługuje także Fredrik Folkar, który odpowiada za większość kompozycji na tej płycie, lecz także za partie solowe, które uważam, że wyszły naprawdę dobrze. Riffy oczywiście też świetne i mocne, wszystko jest na miejscu. Na albumie znajduje się także numer Black Horizon, do którego nakręcono teledysk, który to został nagrany w Belgradzie. Tak więc ten album to kolejne dzieło Unleashed, które pokazuje, że w tym momencie zespół jeszcze nie spadł z poziomu i wciąż go trzyma. To kolejne wyjątkowo udane wydawnictwo tej kapeli i zdecydowanie je wam polecam. Po Hammer Battalion zespół kończy umowę ze Steamhammerem i idzie do Nuclear Blast Records. Już w 2010 roku wydają swój 10. album As Yggdrasil Trembles. Ten album jest początkiem pewnej historii, która to będzie kontynuowana na następnych wydawnictwach. Opiera się ona na opowieści napisanej przez Johnego Hedlunda opowiadającej o świecie Odalheim i wojownikach Midgardu, czyli świata ludzkiego w nordyckich wierzeniach i ich walkach głównie z chrześcijanami. Dlatego też ten album jeszcze bardziej się skupia na tematyce antychrześcijańskiej i mitologii nordyckiej. Sam album to ponownie, jak nie trudno się domyśleć, typowe Unleashed. Choć, jak mam być z wami szczerym, to nie jestem aż tak wielkim fanem tej konkretnej płyty, jak poprzednich dokonań. Z jednej strony brzmi klasycznie, dobrze jest wyprodukowany i solidnie brzmi, ale z drugiej brakuje mi tego czegoś. Na pewno ten album nie zapada aż tak w pamięci i nie rwie aż tak jak wcześniejsze. Pierwsze numery na płycie kompletnie mnie nie ruszają, będąc szczerym, ale już dalej słuchając robi się coraz lepiej i to bardziej wpada w ucho. Nie żeby pierwsze numery były tragiczne, ale po prostu mnie nie ruszają. I oczywiście dobre numery jak najbardziej tutaj są. No nie jest to tragiczna płyta, jednak względem poprzednich zauważalnie słabsza. Jest to oczywiście moja opinia, to też nie należy odbierać jakby to była jakaś tragedia muzyczna, absolutnie nie. Są jak najbardziej tutaj dobre momenty, ale no, jest to album według mnie znacznie słabszy niż poprzednie dokonania Unleashed. W 2012 roku wychodzi następna płyta Szwedów, czyli Odalheim. Jest to oczywiście kontynuacja tego, co było zaczęte na poprzednim wydawnictwie, jeśli idzie o historię, i ta płyta ponownie bazuje na historii napisanej przez Johnego. Tematem przewodnim są znowu bitwy, walki, nordyckie wierzenia. Niektóre kawałki dotyczą takich nawet najbardziej znanych zagadnień z nordyckiej mitologii, jak na przykład utwór Fimbulwinta, nawiązujący do Fimbulwinta, czyli surowej zimy poprzedzającej Ragnarok, bądź Vinland, odnoszący się do części Ameryki Północnej, odkrytej przez wikingów nazwanej Winlandią. Muzycznie zaś to klasyczny Unleashed, choć muszę przyznać, że względem poprzedniej płyty ten album mnie miło zaskoczył. Niby to nic odkrywczego jak na ten zespół, ale słucha się tego dobrze. Prócz klasycznych jak na Unleashed motywów i zagrywek, są także, co ciekawe, w niektórych kawałkach akustyczne zagrywki. Chociażby we wspomnianym Vinland, Germania, The Soil of Our Fathers, czy By Celtic and British Shores. Tempa przeważnie szybkie, jak to zwykle bywa w muzyce Unleashed. Mimo że jest to album death metalowy, to można się jednak dopatrzeć pewnych elementów mocno kojarzących się z black metalem. Zwłaszcza w pierwszych utworach na płycie, w takim Fimbulwinta na przykład, są momenty, gdzie Johnny wyżej growluje, choć i niektóre partie na perkusji też mogą przewodzić na myśl muzyką black metalową. Całościowo moim zdaniem ten album się jak najbardziej spina i wypada lepiej niż poprzednia. Nie porównywałbym go do najlepszych dokonań Unleashed, takich jak Debiut 2 czy z tych nowszych Midwinter Blood, to jednak Odalheim jest albumem, którego dobrze się słucha, jak ktoś lubi taką muzykę, to polecam jak najbardziej. Tym razem zmienia się regularność i kolejny album ukazuje się dopiero po 3 latach.
W 2015 ukazuje się już 12. płyta studyjna Unleashed, Dawn of the Nine. Ten album to już 3. płyta zespołu, czerpiąca swoją historię z powieści Johnego o świecie Odalheim, co już się zaczęło na płycie As Yggdrasil Trembles. W tekstach dużo jest o walkach wikingów, przede wszystkim z chrześcijanami. O samej płycie Johnny Hedlund w wywiadzie dla New Noise Magazine powiedział następująco. Nasz nowy album poprzedni, Odalheim, czerpią swoją historię z książki, nad którą pracuję obecnie od wielu lat. Odalheim, biały Chrystusa, oznacza tchórzliwego Chrystusa, według islandzkich sag w powieściach naszych przodków. Bycie białym wówczas oznaczało bycie tchórzem. Biały Chrystusa to imię chrześcijańskich sił w przyszłym świecie Odalheim i na Dawn of the Nine. Ich społecznie i polityczna struktura wygląda trochę jak faszyzm lat 40. Oznacza to, że wolność i potrzeby indywidualności są drugorzędne do potrzeb stan i jego politycznej siły. W przyszłości biały Chrystusa zamieni to w zupełnie inny i ostry faszyzm. W sumie to nie tylko lirycznie, ale i muzycznie to właściwie kontynuacja poprzedniej, bo muzycznie nie zachodzą praktycznie żadne zmiany. Szczerze, z tej dwójki wybieram Odalheim, choć Dawn of the Nine nie jest złym albumem, ale jednak nie porywa mnie aż tak. Trochę bardziej jednak siada mi poprzednia płyta. Są oczywiście numery, do których chętnie się wraca, jak chociażby The Bolt Thrower czy Let the Hammer Fly. To finalnie jest ok album, ale bez większego zachwytu. Jeśli miałbym się czegoś tutaj przyczepić, to troszeczkę się mogę przyczepić do brzmienia, które momentami wydaje mi się trochę zbyt wygładzone. Wiadomo, że jak płyta jest wydana w Nuclear Blast, to trudno, żeby płyta była brudna, ale wolałbym może ciut bardziej przybrudzone brzmienie. Ale tak też nie jest źle, mogło być gorzej. I ponownie 3 lata i następny album, i tak jak się domyślacie, jest on kontynuacją poprzedniej, tym razem jednak wydany został nie przez Nuclear Blast, a przez Napalm Records. Mowa o The Hunt for White Christ. Tak więc tytuł jawnie sugeruje, o czym znowu będzie. Powiedziałbym nawet, że w tekstach na tej płycie jest nawet więcej o tym niż na Dawn of the Nine. Aczkolwiek tutaj muszę oddać, że teksty na tym albumie są fajnie napisane i czyta się je ciekawie. White Christ w tytule, jak to w jednym z wywiadów Johnny Hedlund mówił, odnosi się do koloru białego jako oznaki tchórzostwa. A muzycznie, jak nie trudno się domyśleć, żadne zmiany nie zachodzą. Właściwie to pod tym kątem ten album jest praktycznie taki sam jak wcześniejsze i zbytnio większych zmian tu nie ma. Album brzmi z jednej strony solidnie, tak jak na Unleashed przystało, ale z drugiej przyczepić bym się mógł trochę już do wtórności. Numery raczej nie są jakoś strasznie skomplikowane i przekombinowane, to typowe jak na Unleashed Death Metal. Są to jak najbardziej numery, do których fajnie wrócić, jak chociażby The City of Your Salia Shall Fall, także całościowo ten album nie jest zły, to oddaję. Powiem szczerze, że ten album nawet mi troszkę bardziej siedzi niż Dawn of the Nine, choć oba albumy najwybitniejszymi dziełami nie są. Po prostu dobrze się ich słucha, są solidne, ale bez podniety. No i znowu 3-letnia przerwa, jak nie trudno było się domyśleć. W 2021 ponownie nakładem Napalm Records wychodzi już 14. album Szwedów zatytułowany No Sign of Life. Album jest kontynuacją poprzednich w zawartości lirycznej i opowiada dalszą historię rozpoczętą już wcześniej. O samym albumie i jego zawartości tekstowej w wywiadzie dla Invicta Magazine Johnny Hedlund wypowiedział się następująco. To już 5. album z rzędu, do którego czerpaliśmy inspirację z książki, którą ja z przyjacielem napisaliśmy wiele lat temu. Nigdy nie mieliśmy czasu, by ukończyć książkę i być może projekt stał się po prostu zbyt duży. Wtedy zdecydowałem się zrobić rozdziały w utworach, by się wyrazić, ponieważ zajmują się podobnymi tematami, o których zwykle piszę w Unleashed mimo wszystko. Podstawową treścią fabuły jest walka wojowników Midgardu o swój sposób życia przeciwko armiom Chrystusa. Ciekawe swoją drogą, ile jeszcze albumów Unleashed będzie nawiązywać do tej oto historii, co? A o samej muzyce zawartej w tym albumie ciężko powiedzieć coś więcej niż standardowe Unleashed. Dla mnie ten album jest standardowy, ale solidny. Choć Szwedzi Ameryki nie odkrywają, dają nam krążek, który nie schodzi z poziomu poprzednich, a wręcz powiedziałbym, że ten album mi trochę bardziej się podoba niż poprzednie 2 albumy. Brzmienie tego albumu też oddaje, że jest ciut lepszy niż na wcześniejszych, więc tutaj też odrobinę zyskuje. Daleko temu albumowi do miana najlepszej płyty Unleashed i nie jest to odkrywcza płyta, ale z drugiej strony po co na siłę oczekiwać takiego czegoś od zespołów takich jak Unleashed? Ważne, żeby była dobra muzyka i to nam serwuje właśnie No Sign of Life. Udana death metalowa płyta od wieloletniego zespołu, tak właśnie mógłbym podsumować album No Sign of Life. Nic dodać, nic ująć. I tak oto dobrnęliśmy do końca tego materiału. Oczywiście jak zwykle topka i ranking powinny wam się zaraz wyświetlić. Tymczasem ja się już z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dziękuję też bardzo Pawłowi z kanału Nord Azerate za gościnny udział w materiale. I link do jego kanału będziecie mieli oczywiście w opisie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.